Witajcie! Dzisiaj pokazać chcę, jak wyglądają sadzonki arbuzów. Sadziłam je na tym oto stanowisku numer 1 31 maja oraz tam 2-3 dni wcześniej. Aby ocenić wielkość sadzonek, muszę mieć jakiś punkt odniesienia. A otóż odetnę jednego ze słoneczników. A powiedzmy, że tu na samym dole, ciach, będę przykładała do sadzoneczki. Zobaczycie, jak nazywają się odmiany. Niektóre odmiany są posadzone po kilka razy, tak jak na przykład Texas Golden. Mam 3 lub 4 sadzonki aż blisko siebie. Zaczniemy od tamtej części. Tam na samym końcu. Od linii porzeczek. Lada dzień i już zostanie zarośnięta ta agrotkanina. A dzięki tym nasadzeniom kwietnym już gęsto robi się tak wizualnie w niektórych miejscach. Troszeczkę ten sezon nie tak przebiega, jak powinien, ale co roku są jakieś problemy, większe czy mniejsze. W tym sezonie pierwszy raz arbuzy przesadzam. Dacie wiarę, szok. I to w lipcu. Liczę na 1 owoc w połowie. O, coś tu się zawiązało. Liczę na 1 owoc w połowie września z tych przesadzonych. Tu mam parasol rozłożoną, która służy do tego, by zacieniać takie gorsze, słabsze sadzoneczki. No to co, zaczynamy. Prawdopodobnie ostatni raz oglądamy te sadzonki w takiej postaci, o takim wyglądzie, bo będę robiła pewną czynność, ale na razie nie zdradzę jaką, tylko powiem, że jej wcześniej nie robiłam. A gdy zrobię to oczywiście pokażę. Oto odmiana Alibaba. Już prawie 3 minuty nagranie trwa, więc by pokazać wszystkie te moje odmiany, to się zejdzie. Przypominam, abyście przewijali, to znaczy włączali przyspieszanie. Osoby, które nie lubią długaśnych filmów, a są ciekawe odmian. No, tu został przesadzony Shiraz 2 dni temu, tak? A teraz Texas Golden. To są rarytasy. Tych przesadzonych już nie będę na razie przedstawiała, ale na pewno się przyjmą wszystkie, może poza jedną. Kolejny Texas Golden. Kolejny to jest arbuz o wyjątkowym wyglądzie, dlatego też mam go. Na szczęście nasionka wykiełkowały, dlatego mam go w takiej oto ilości. Lemon Drop z mojego zbioru. Pierwszy owoc z 6 sierpnia 2023. Już się przebarwia na złotolistek. Tam z hotelowej restauracji na Dominikanie. Dostałam od kogoś. Dominikana 2. Strawberry. O, tutaj styropian. Roboty trwają u sąsiada. Strawberry. Też trzeba już wypielić. Też rarytasik. Tu przesadzony. Dominikana 1. Ultra ranny i żółty. Tom Watson. Pędy zaczynają się już plątać.
Criss Cross. Tu masz pęd taki długi. Duahau Ruotwang. A tu zaskoczenie. No to był najmniejszy arbuzik posadzony. Tu w ogóle na agrokamienie. Desert King. Taki maciupki był. Jak on ruszył. W przeciwieństwie do tych, które przesadzałam, a sadzone 25 maja były. Te. Przyczyną widocznie to, że stykały korzenie się z obornikiem. Strawberry. Cynia. Tu już było, tu już było. Georgia Rattlesnake. Cleckley Sweet. Dużo pędów. Missouri Heirloom. Wspaniały wygląd. Oho, wkraczamy. Tu rozkrzewia się mocno jedna sadzonka i zobaczcie. Zobacz, kolego Marko. Też mam, jak ty mówisz, bliźniaki. Zapraszam na kanał kolegi Marco Polo Uprawa. On tam ma kilka tak bardzo blisko siebie zawiązanych owoców. Ale wiecie, ja na przykład bliźniakiem nazywam arbuza, który jest ze sobą zrośnięty. Takiego miałam kilka lat temu. Pokazywałam Państwu na filmach. Syjamskiego po prostu miałam. I to jest odmiana Quen Yellow. Tam gdzie pęd oraz tu. Dobra, lecimy dalej. Kongo. Z mojego zbioru. A tu ogórecznik będzie kwitł na biało. Borygo officinalis. O proszę, i tu widać owoc. Maleńki Kongo. Czyżby już zawiązany? Zobaczcie, tu jest pęd. Tam. To ja zrobię chyba kilka części tego filmu. A tu oranżowy, Monenstars, okrągły, o czerwonym miąższu. Ale za wschodnią granicą nazwali mleczny put red. Nakropione liście. Taka wielkość sadzonki. No nareszcie ruszyły ze wzrostem. I to już będzie inna seria. Ale o tym w innym filmie, to ja już wiem. Tak, nagram ten film, dzieląc na miejsce, że tak powiem, skąd pochodzą. To w takim razie Monenstars Red. Ale owalny kształt. Bardzo niewiele ma kropek. Czerwony miąższ. No nieraz tak mają sadzonki. Tak wygląda. Deszczyk zaczyna kropić. To teraz przechodzimy do kolejnego. I tu jest też zawiązany arbuzik. Yellow Baby Elephant. Skórka jak Charleston Grey, ale pękata beczka. I kolor miąższu żółty w pomarańcz wpadający. Patrzcie. Jest. Jest. Chyba się zawiązał, ale sam.
I tak wygląda sadzonka. Razem z cynią. Tu mamy pędy długie dotąd. O. A tu złota jak korona. Nasza polska biedroneczka europejska. Tu idą pędy jeszcze. Tak. A gdzie słonecznik się zgubił? A oto jest. Proszę. To już zaprezentowałam. A tu wczesna Dixie. Oto jej pęd. Plus tamte. Opa, opa, opa. Oto. A tu faerie. Ta troszkę już mniejsza jest sadzonka. Zobaczcie, ze słonecznikiem. No i co? Jeszcze tu na brzegu Georgia Rattlesnake. Tu niewielka sadzonka. I co? Tu jest przesadzone. Tu jeszcze mamy ice cream. Moment, bo zapomniałam mojego słonecznika. Proszę bardzo. Ice cream. Oraz zakończę film na tej odmianie. Oranżowy korol, czyli inaczej Molen Stars. O, żółtawo, w takim pomarańczowym miąższu. Ten to ma liście czaderskie. Opa. I kończymy. Do widzenia.